Cześć, witajcie. Zapraszam na część drugą testu Canona EFS 1018. Zaczniemy tym razem od tego, jak nagrywa się nim filmy. A teraz szybki test filmowania z włączoną stabilizacją. Nie jest może mega super stabilnie, ale daje radę. Jakieś kawałki sobie filmu można nagrać, jest szeroko, więc aż tak bardzo się nie trzęsie obraz. Canon 1018 bardzo często wymieniany jest jako świetny obiektyw do vlogowania, więc testujemy taką możliwość. Przy okazji patrzę, jak działa 90D. Tak w ogóle to taki mój coming out, bo pierwszy raz się pokażę na wizji. Jestem w łódzkim parku botanicznym, gdzieś wiewiórki biegają w tle, a ja sprawdzam, czy działa stabilizacja. Trzymanie aparatu w ten sposób i dłuższe wędrówki, powiem szczerze, specjalnie wygodne nie są, bo to jednak trochę waży. A teraz wyłączę stabilizację i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ok, nagranie bez stabilizacji. Porównajmy sami, czy ona jest w ogóle w takim szerokim obiektywie potrzebna, czy nie. Samo łapanie ostrości, jak zbliżam i oddalam, myślę, że idzie bardzo sprawnie. No ale to jest też kwestia nie tylko obiektywu, ale i systemu w Canonie, który cały czas ostrzy mi tutaj na moje oko. Jak jest w stanie się dostosować do warunków oświetlenia, to też możemy sobie zobaczyć. Te zmiany ostrości, zmiany przysłony są kompletnie bezdźwięczne. Ja nie słyszę w ogóle pracy obiektywu, więc gdybym nagrywał mikrofonem w aparacie, to też nie byłoby problemu. No ale nie nagrywam, więc jest ok. Myślę, że test zaliczony. Jeszcze tylko tak się odwrócimy do słońca. Zobaczę, jak się dostosuje naświetlenie. Całkiem fajnie, no ale chyba jednak stabilizacja się przydaje. I ten sam obraz z włączoną stabilizacją, także myślę, że stabilizacja ma po prostu sens. Ten obiektyw lubi ładną pogodę, lubi dużo światła, bo przymknięty do 8, do 16 będzie dawał naprawdę fajną ostrość. Spójrzcie na to zdjęcie krajobrazowe, bez jakiegoś wielkiego wysiłku. Pierwszy plan jest fajnie ostry, drzewo centralne w kadrze super ostre, tu gdzieś w tle jest blok, zobaczcie, też jest naprawdę ostre zdjęcie. Tu jeszcze nie usunąłem aberracji chromatycznej, ją troszeczkę widać, ale możemy też na zwykłym zdjęciu sobie spojrzeć, jak sobie Lightroom z tym poradzi. Ciach, i radzi sobie bardzo dobrze, tak? Natychmiast znika jakikolwiek problem, ale jeszcze chciałem zobaczyć korekty, które Lightroom robi domyślnie dla tego obiektywu. No troszkę tutaj zmienia nam perspektywę, prostuje pewnie beczkę i generalnie rozjaśnia lekko brzegi, choć tak naprawdę ta winieta, o której sporo słychać, no w takich zdjęciach natury niespecjalnie jest widoczna. Jeszcze raz to wyłączę, popatrzcie sobie na rogi, zwłaszcza tam na jasnym tle. No faktycznie no tutaj rozjaśnia, no i jest ten ruch taki wyprostowania kadru, ale do robienia zdjęć takiej przyrody, zobaczcie, cały obszar tego zdjęcia jest po prostu ostry przy przysłonie 8 i ogniskowej 10. No to pooglądajmy sobie teraz trochę zdjęć. Ten obiektyw kocha niebo, kocha chmury, zwłaszcza jeżeli są chmury na niebie, bo puste niebo nie jest tak ciekawe. Szeroki kąt daje naprawdę duże możliwości. To na co trzeba uważać, to na robienie zdjęć pod światło, bo jednak trochę ucieka kontrast. Muszę jednak jasno podkreślić, że nie jest to jakiś nagminny problem. I znowu niebo, 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 tu nawet niebo z odbiciem nieba, to po prostu jest moc szerokiego kąta. Ja się cały czas tym zachwycam, bo do tej pory najszerszy obiektyw, jaki miałem na APS-C, to było 18 mm i takie zdjęcia nie były możliwe do zrobienia, a teraz już mogę strzelać tak szeroko. Kolejne fajne zastosowanie takich obiektywów to architektura. Tu zdjęcie z ręki zrobione w nocy, zobaczcie też, jak Canon sobie dobrze z tym radzi. Szeroki kąt oczywiście zniekształca mocno perspektywę, ale jeśli wiemy, jak sobie z tym radzić, to można osiągnąć fajne artystyczne efekty. Tu na przykład rozciągnąłem nogi mojej córki aż do nieba. Czy w takim szerokim obiektywie można mieć fajny bokeh? No nie do końca, umówmy się, tak? Tutaj przysłona 5.6, żeby jednak było troszeczkę ostrzejsze. Dobrze, to nie jest maksymalny otwór, tak? 4,5, więc ten bokeh może nie jest maksymalny dla ogniskowej 10, no ale za to chociaż mamy ostry obrazek względnie, choć też bez przesady. No jest jakieś rozmycie, więc można je uzyskać też tym obiektywem. Natomiast troszkę jak wydłużymy ogniskową 14, rozmycie tła już jest fajniejsze, też przysłona 5.6. Ostrość dla 5.6 przy ogniskowej 14 jest fajna. No to już jest takie zupełnie przyjemne zdjęcie, jeśli chodzi o
wyciągnięcie tego elementu, który miał być na zdjęciu ostry, i 18. Zobaczcie, rozmycie tła naprawdę jest spoko, ono jest równomierne, nie ma jakichś bąbelków czy coś, jest gładkie, takie no nowoczesne, jak nowoczesne obiektywy to robią. No sama ostrość tutaj przy 5.6 to już wiemy z testów studyjnych, że nie do końca daje radę, ale chcemy zrobić szerokim obiektywem zdjęcie z ładnym bokeh, możemy to zrobić, tylko trzeba blisko podejść do obiektu, który fotografujemy. Trzeba parę słów powiedzieć o problemach z tym obiektywem, bo one też występują, na niektóre rzeczy trzeba uważać. Ewidentnie ten obiektyw ma problem z flarą. Ona się pojawia często, jeżeli nie ma osłony przeciwsłonecznej, to naprawdę chętnie, przy czym ta mniejsza tutaj to jest filtr UV, a to jest prawdopodobnie faktycznie sam obiektyw. No i drugą rzecz, którą widać, to przy maksymalnym otworze przysłony 4,5 na ogniskowej 10, no jest ewidentnie ściemniony róg, czyli mamy tutaj no, winietę. I teraz czystą winietą sobie Lightroom tak na domyślnych ustawieniach poradzi. No chyba sobie całkiem fajnie radzi. Tutaj coś mi prześwietlił, co prawda, ale to się da łatwo skorygować, zobaczcie. I faktycznie winiety się można pozbyć, więc ona nie stanowi problemu, ale pozbycie się czegoś takiego, no to już jest zabawa w Photoshopie, no co prawda w Lightroomie też można, ale to jest głębsza rzecz. I chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, no bo tak, chciałbym się pozbyć flary, no więc flary mogę się pozbyć zakładając osłonę przeciwsłoneczną. Ja ten obiektyw kupiłem używany razem z jakąś chyba nieoryginalną osłoną przeciwsłoneczną i tutaj pytanie do Was, jeżeli ktoś ma taki obiektyw i się podzieli informacją, czy oryginalna nie daje takiego efektu, ale na ogniskowej 10 po prostu tutaj ją widać. Normalnie, centralnie ją widać i dopiero wydłużenie ogniskowej powoduje, że znika. No też wiadomo, że ten efekt tutaj walenia się domów jest wyraźnie widoczny, no ale to jest kwestia obiektywu szerokokątnego i winieta tutaj nie skorygowana, ale możemy ją sobie skorygować łatwo, tak jak na poprzednim zdjęciu. Nie ma z tym jakiegoś problemu, tak, niebo wychodzi fajnie. To jest obiektyw w ogóle, który lubi niebo i chmury, tak. Więc tutaj specjalnie tak strzeliłem zdjęcie, żeby to było widoczne, ale znowu ta kwestia osłony przeciwsłonecznej no jest jednak problematyczna. Nie wiem, być może oryginalna jest lepsza. Muszę popytać, czy warto kupić oryginalną, bo osłonę trzeba mieć, bo jak widzicie założenie osłony natychmiast ściągnęło tą flarę, która na poprzednim zdjęciu tutaj była, więc ona bardziej psuje zdjęcie niż wyciągnięcie tam ogniskowej powiedzmy do 12 mm, co kasuje ten niefajny efekt. Dobra, kończymy. Czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Czy warto kupić tego Canona, czy nie? Moim zdaniem zdecydowanie warto. Mogę nim zrobić takie zdjęcia, jakie nie mogłem do tej pory zrobić żadnym innym obiektywem. Jest tani, lekki, w torbie zawsze się zmieści, bo jest też nie za duży. Więc to jest naprawdę dobrze zainwestowany pieniądz i Wam też go polecam. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach.